Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z przepięknego miasta, moim zdaniem, Hanoi. Hanoi. Dziś jest dla nas wyjątkowy dzień, jest nasza 7. rocznica związku. I z tego powodu przygotowałam dla Marcina dzień, w sumie plan na ten dzień. Trochę późno wychodzimy, już słyszałem, że nie da się wszystkiego już zrealizować, ale co się uda, to się uda. To nasz dzień. Tak. Tutaj mamy pyszne kanapki, tanie i są rewelacyjne. I składniki można sobie dodawać jeszcze, niestety zamknięte dzisiaj. Tak. A to był właśnie jeden z tych planów, że zjemy śniadanie i tutaj dostaniesz kolejną karteczkę z miejscem, do którego chcemy pójść. Ale to nic, tutaj znajdziemy zaraz jakieś, jest taka, no sporo innych knajpek, więc myślę, że coś znajdziemy bez problemu. W tym miejscu jest ta buda z tymi kanapkami. Zapamiętajcie sobie, jak będziecie w Hanoi. Tak, pyszne były. Pyszne, tanie, jeszcze chciałam powiedzieć. Wczoraj pan mi 2 jajka dał, gdzie normalnie jest za 20 000, więc to naprawdę jest... To jest 2,60 tak, za taką bułę. tanio, a to była naprawdę spora. Wypchana, tak. Jedną bułą się najecie. Jak jesteście kobietą, jak jesteście kimś takim jak ja, no to 1,5 musicie zjeść. A te bułki są, zobaczcie, tutaj jest ten pociąg, co jeździ bardzo słynny w Hanoi. I z tej strony, no tutaj są knajpeczki, możecie siadać sobie, pić kawę i te pociągi jadą, fajny widok. Plan był inny, a przez to, że to taka niecodzienność, więc przejdziemy się też tą drogą tutaj wzdłuż tych torów. Jak będziecie szli do tych torów od strony Starego Miasta, to jak skręcicie w lewą stronę, to będziecie mieli lepszy klimat. Tutaj są bardziej takie knajpeczki jedzeniowe, tam w tamtą stronę napić się bardziej piwa i kawy. To jest popularne w Wietnamie, że w taki sposób noszą owoce i sprzedają. I w sumie fajnie wyszło, bo znaleźliśmy taką knajpę też z bułkami na końcu. Szliśmy tą drogą przez te tory i tutaj pan robi bułki. Mari sobie zamówiła z jajkiem i Pieczarkami? pieczarkami, a ja zamówiłem sobie z jakąś wołowiną. Pan już coś tutaj podsmaża. Mariki jajko z pieczarkami, kolega miesza, zaraz będzie na patelnię wlewał. Moje mięso już gotowe, domówiłem sobie też ekstra jajko, więc w sumie już nie wiem, czy to jest Mariki jajko teraz tam, czy moje. Mari już się zajada, ale zasusza coś. Matko boska, cała nakrętka spadła. A moja... Sorry. Ale jaja. No Mari już zajada, moja też już prawie gotowa. Ja zamówiłem inną, dostałem inną, zamówiłem sobie zgrillowaną wołowiną, a pan mi to zrobił z klopsikami, dlatego był też ten sos pomidorowy. Ale już tutaj nie będę wybrzydzał, żeby panu tutaj nie robić jakichś kosztów, więc zjem też taką, bo taką też lubię. Obiecane, więc jest kolejna karteczka. I jak? Dokąd idziemy? No masz tam wskazówkę. Nie mam pojęcia. Nie słyszałem o takim miejscu, w sensie, żeby to służyło do tego właśnie, że nie mam pojęcia. To miejsce powstało dla tych, którzy chcieli się rozwijać. Kompletnie jakby nie mam pomysłu, co tutaj może być w tym mieście takiego, które moglibyśmy odwiedzić, a pasuje do tego. No dobra, to Pustka. teraz Google Maps może Ci pomoże. Podobno zgadłem za pierwszym razem, więc idziemy na mapie. Na Google, jak się przybliży taką odpowiednią odległość, to wyskakują takie miejsca bardzo popularne pewnie w danym miejscu i one są zaznaczone właśnie wzorem tego budynku. Więc ja kliknąłem na pierwszym, Ari mówi, że trafiłem. Tak, zbieramy się, idziemy. Fajnie się złożyło, bo możemy iść dalej wzdłuż torów. Nawet jeszcze tam myślę 1 albo 2 uliczki, więc super. Coś innego, jak będziecie w Hanoi i macie możliwość iść sobie właśnie wzdłuż torów, to skorzystajcie z tego. Tym bardziej, że tutaj im dalej, tym ciekawiej bym powiedziała, tak bardziej lokalnie, klimatycznie i tak samo warto zwrócić uwagę na murale. My musimy skręcić teraz w prawą stronę, a tam jak dalej pójdziecie, to już jest stacja. Po drodze zobaczyliśmy takie kotleciki, które się grillują na grillu. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Tutaj są już ugrillowane, więc bierzemy sobie taki zestaw. A Mari jeszcze postanowiła, że weźmie sobie takiego spring rolla. To jest inna wersja, on inaczej jest składany w taki kwadrat bardziej, pasztecik niż takie okrągłe. Pani chciała mnie tutaj trochę przerobić, wzięła z lodówki stare kotleciki, pewnie jakieś wczorajsze. Ja mówię, że nie, ja chcę te tutaj, stąd, świeżo grillowane. I takie świeże pani się tutaj cieszy, takie trzeba jeść. Pani wie, że chciała mnie na początku przerobić, ale teraz już jest uśmiechnięta. Tamte zostaną dla innych turystów. Myślałem, że Mari zacznie od spring rollsa, a nie od kotlecików. Ale delikatne. Takie jak my rozpływające robiliśmy? się. W smaku? Więcej tłuszczu mają, zdecydowanie. Nasze były z piekarnika, te nie wiem. A, te były na Grillu. To dziwne, bo czuć bardzo dużą ilość tłuszczu. Ja bym powiedziała, że one jest z głębokiego tłuszczu. Ja zacznę od tej zupy. To jest to nie zupa. W sensie
To jest ten sos taki słodki, co oni robią do tego, żeby sobie maczać właśnie te kotleciki. To co my robiliśmy w szkole gotowania. A kotlecik? Ale mięciutkie, No. soczyste. Pani chciała dać te z patelni, to wiecie jak one by smakowały? O nie, dobrze, że tam stałeś. Tak, przerobiłaby nas. Obydwa dania zjedzone były dobre, ale nie tak dobre jak nasze ze szkoły gotowania. W lokalnych sklepikach kupicie wodę i inne produkty taniej niż w tych takich typu Żabka u nas. To jest Circle, dużo takich sklepów jest dookoła, a tutaj ta woda jest o 3000 tańsza. I co najlepsze, że tutaj nakrętki oczywiście się odkręcają, a to nie jest oryginalnie. Tutaj tego nie było. Jak kupujecie taką wodę większą, 1,5 litrową, no to pani wam to zakłada, żeby lepiej się nosiło, czyli więcej plastiku. U nas się to przyczepia, a tutaj się dodaje jeszcze plastik. Jesteśmy na miejscu, dotarliśmy. Mieliśmy być tutaj 2 godziny temu, a to miejsce to najstarsza uczelnia w Wietnamie. Powstała już w 1070 roku. I co od razu rzuca się w oczy, że tutaj chińskie wpływy były ogromne i ta świątynia, która też jest uczelnią, widać, że jest w stylu chińskim. Kupujemy bilety wstępu, wstęp kosztuje 70 000 dongów, czyli niecałe 10 zł. A zauważyłaś różnicę między Indiami a Wietnamem tutaj teraz? Aha, ceny dla turystów i dla nas. Tak, dla lokalnych i dla nas są takie same, a w Indiach jest tak, że miejscowi płacą dużo mniej niż turyści, którzy przyjeżdżają do Indii. Wchodzimy już do środka, mamy bilet, trzymaj Mari, bilecik skasujesz, to jest jeden bilecik na 2 osoby, więc się nie stresujcie, że macie tylko jeden papierek. Idziemy, tędy, tak, bo tutaj jest otwarte, jak jest więcej biletów pewnie, że 2 osoby przejdą. Jesteśmy już na tym kompleksie i widzimy, że po jednej i po drugiej stronie jest jakiś basen i nawet jakieś kolorowe rybki pływają. Po Indiach od razu mi się skojarzyło, że jest to symetryczne. Po jednej stronie tak jakby drzewa i jeszcze po drugiej stronie to samo. Już mam takie po tych Indiach spaczenie. Tak, w Indiach często były świątynie, że były jakieś symetryczne. Ale tutaj też jak spojrzymy na wejście, to tak samo jest symetryczne. Jakby na pół to przeciąć idealnie. Tak, pewnie tak. Jakaś brama, wejście przed nami, też w chińskim stylu, ale słyszeliśmy, że ta świątynia była często niszczona i część z tych murów i tych bram jest odbudowana. Jesteśmy teraz na drugim dziedzińcu, zaraz wejdziemy na kolejny i wyczytaliśmy, że każdy z tych dziedzińców przedstawia inny etap edukacji. Powiedzmy, że tam jest początek studiów, tutaj jesteście dalej i dalej. Zwróćcie uwagę na tą budowlę na tym banknocie, to jest 100 000 dongów, czyli jakieś 13 zł. Widzicie? To jest tu, na tym banknocie. Przypomina wam? Jeszcze podejdę bliżej. Zwróćcie uwagę. Tak? I teraz tutaj. Jesteśmy już na trzecim dziedzińcu i to tak by pasowało do polskich studiów, że teraz licencjat tutaj robili. Bo jeszcze są 2, czyli 5. 5 lat, nie licząc doktorów oczywiście, bo oni chyba mają 6 z tego co kojarzę, tak? 3 czy 2? Nie. Czyli Jest teraz jest- licencjat 3 normalnie, Teraz 2 my jesteśmy- magisterki, Aha. choć zależy, bo jeśli na przykład robisz medycynę, to też jest to inaczej i w Niemczech niektóre kierunki też trwają 3 lata, na przykład magistra. Albo rok. Skupmy się na Polsce. 2, Tak, czyli 3, 2 i no doktorat chyba 3, to zależy. to tak właśnie powiedziałem już na samym początku Aha. właśnie, że tak. Tak, więc jesteśmy na dziedzińcu z licencjatem. Jesteśmy teraz na trzecim dziedzińcu i te 2 pierwsze powiedzmy były tak, pierwszy rok, drugi, trzeci, czyli teraz jesteśmy na dziedzińcu, gdzie ludzie kończyli licencjat, czyli tam są jeszcze 2. Pasowałoby do takich polskich studiów, czyli jeszcze będzie magisterskie studia, 1 rok, drugi i by kończyli, chyba że są doktorami. Możliwe. Kiedyś za tamtych czasów Za naszych to chyba 6 mają lat, tak, doktorzy? doktorzy. Tak mi Różnie się wydaje. chyba. Pewnie różnie. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie po lewej stronie żółwie z takimi tablicami. I tutaj były, kiedyś tego nie widać już, wyryte nazwiska najlepszych uczniów w Wietnamie. Teraz ludzie, którzy tutaj mieszkają, wierzą w to, że jak się dotknie tego żółwia, to on przynosi szczęście w nauce. Teraz jest ogrodzone, bo ludzie przychodzili i to niszczało, więc nie można już tego robić. Teraz można sobie po prostu przyjść i jakby tak pomodlić się do tego żółwia, żeby mieć dobre wyniki w nauce. Jak na początku tutaj wszedłem, to tak sobie pomyślałem, no kurczę, nic tutaj nie ma, zwykłe mury, ale czujesz ten spokój taki tutaj? I ten szacunek w sumie też ludzi taki, nikt tutaj nie krzyczy, nikt tutaj nie, jakby nie wiem, nie słychać w ogóle. Są ludzie, przechodzą, rozmawiają, ale jest taki spokój. Oj, owieczkowka dopadła, tak, ale co chciałam powiedzieć właśnie, że za tymi murami jest miasto po prostu, a my weszliśmy do środka i jest taka oaza po prostu. Tak mam wrażenie trochę jak w Bangkoku to Lumpini Park dla mnie jest takim parkiem, albo w sumie, no Kambodża to jest złe porównanie, to więzienie, ale tam jak się wchodzi przecież też jest dookoła miasto i w środku nagle panuje cisza. Także taka oaza, no wiadomo więzienie i trochę inny klimat, aczkolwiek też w środku miasta i jest spokój. Czyli tak, kończę licencjat, czyli 3. rok,
Przechodzę przez tą bramę i wchodzę na magisterkę. Proszę bardzo. Nowe możliwości, nowe wymagania. Hej, od razu widać, że tutaj ten plac inaczej wygląda. Ten dziedzińczyk wygląda właśnie jak w Polsce magisterka, a nie zwykły licencjat. Czuję tą całą wiedzę, którą tutaj zdobyłem podczas 4. roku studiów. I teraz przede mną najtrudniejszy rok studiów, czyli 5. Egzaminy. Koniec imprez, zamykam się w środku i po prostu kuję do egzaminów. Powodzenia! Jesteśmy już w tej świątyni i zdecydowanie widać, że tutaj chińskie wpływy były ogromne, bo nie znajdziemy tutaj wietnamskiego pisma, tylko wszystko jest w języku chińskim. Tu jest jeszcze wejście i wydaje mi się, że to jest wejście po prostu na jakieś zakupy. Coś Ale- można sobie kupić, jakąś pamiątkę. To wygląda, jakby dalej się szło do ogrodów tędy. A Zobacz. jeszcze coś jest, tak może być. Tak wygląda. Marcin dostał ode mnie kolejną kartkę. Okej, gdzieś staniemy z boku, ja sobie to przeczytam. Początek zostawię dla siebie to, co Marika napisała, a na koniec jest kolejna wskazówka. Znajdź drogę do kawiarni, nie byle jakiej, tam gdzie zawiśnie nasza karteczka. Także ja wiem, gdzie to jest, tylko muszę spojrzeć na mapę. No to zobaczymy, okej. Marcin odpalił już mapę i... I kawiarnia. Mari, ty masz ją chyba nawet zapisaną w tych miejscach, które tutaj są. A, bo masz mój telefon, tak! Tak. I co, od razu? Znalazłeś? Nie od razu, w sensie nie mam jej tutaj, ale wiem, gdzie ona jest dokładnie, więc ja mogę iść tam, aby tylko tam dojść nad jezioro, bo ja wiem, gdzie ona jest. Ona jest koło bankomatu, gdzie wybierałem pieniądze, także łatwizna. A, no tak. No dobrze, no to jedziemy. Myślę, że weźmiemy tutaj jakiś transport, bo to będzie... O, to nawet ta kawiarnia. Brawo. Udało się, to jedziemy. Jest kawałek, zaraz sprawdzę dokładnie, ile jest. Na pieszo to jest pół godziny. Mhm. Transport miejski też pół godziny, więc to się nie opłaca. Jedynie to, co możemy sobie wziąć motocykle jako taksi, Aha. żeby było szybciej. Będziemy tam 10 minut. Dużo czasu nie mamy, bo ja jeszcze muszę dzisiaj pracować, także będzie przerwa mała pomiędzy naszym zwiedzaniem, ale no właśnie, myślę, że chyba Zbieramy się. zbieramy się. Jesteśmy na ostatnim dziedzińcu, gdzie się odbierało już dyplom, kończyło się szkołę. Imię było wypisywane na tych tam tablicach, gdzie są żółwie i można było opuszczać już tą uczelnię, świątynię. To jest tylko moja interpretacja, jak to tutaj wyglądało. Nie wierzcie mi, ja nie wiem jak to było, po prostu tak trochę dla zabawy chciałem sobie to w taki sposób opowiedzieć, bo tak mi się to jakoś skojarzyło. Skoro było 5 miejsc, to co mi wyznaczało 5 lat, także tak na pewno nie było, ale tak dla siebie, dla zabawy, ja tak sobie tak rozkminiłem. Podobało się? Podobało! Idziemy dalej. Przy wejściu oczywiście sklepik też z pamiątkami. Weszliśmy do jeszcze jednej świątyni na tym kompleksie i trzeba iść do góry. Jesteśmy już na górze i to mi nie wygląda na jakiegoś boga, jakieś bóstwo, tylko bardziej na jakiegoś władcę. A nie, myślałem, że to sklep Diora, a to nie, jakiś inny napis, albo to jakiś hotel konkretny. Wygląda na to, że to jest miejsce jak jakaś mennica u nas. Można kupić sztabki srebrne, pewnie złote też będą gdzieś. Tutaj macie monety srebrne, a to bardziej sklep jubilerski, bo tych sztabek czy monet to po prostu było tylko kilka, a teraz to są jakieś pierścionki, łańcuszki,
Też na szyję macie, na ręce, wszystko tutaj Zegarki. macie, zegarki, tak. I tak się wszystko zakręciło, że wróciliśmy na tory i torami dojdziemy dalej. No nie do końca, ale jeszcze kawałek. To jest świetny ubiór, zobaczcie, wszystko we fladze Wietnamu. Tutaj kupowaliśmy swoje karty, więc śmiało idźcie, polecamy, internet bardzo dobrze działa, przynajmniej w Hanoi, bo na razie byliśmy tylko w Hanoi. A kawiarnia jest gdzieś tutaj, wejście. Tak się nazywa kawiarnia i słynie z tego, że można tutaj przyklejać wszędzie karteczki. Ponoć jest tutaj ponad 1 000 000 karteczek. Na górze wam pokażemy więcej. Tu są całe drzwi obklejone. Mamy numerek 15, idziemy na górę. Niewiele miejsca do robienia kawy, a jednak potencjał jest i sporo ludzi tutaj przychodzi. Zobaczcie, wszędzie są karteczki. Jaki tutaj jest klimat? Mari mówi, że idziemy jeszcze na samą górę. Tam powinien być najlepszy widok, jeżeli chodzi o patrzenie na miasta, dalej nie można. O, dalej nie można. Ale tu nie ma miejsca, popularna knajpa, pozamalowane przy oknach. My już mamy nasze miejsca i zobaczcie, tutaj jest wszystko oklejone. Stoliki, krzesła, każda ściana. Nawet nie widać, co jest oryginalnie pod tą ścianą, jest tyle ponaklejane. Nawet tutaj drzewko jest obklejone. Tak, drzewko na zewnątrz, mamy kawałek okna. Mamy już nasze kawy, Mari ma kokosową, ja mam ze słoną pianką tutaj. Do tego nasz urodzinowy sernik. Urodzinowa, 7. rocznica. Dziękuję. Kawa wypita, ciacho zjedzone i w sumie kończymy tą imprezę jak na razie. Jak Mari, poleciłabyś tą kawiarnię? Poleciłabym, bo jest to ciekawe doświadczenie i takiej kawiarni jeszcze nie widziałam, żeby była wypełniona cała po prostu karteczkami, jakimiś życzeniami od kogo do kogo, albo ze swoimi przemyśleniami. Także fajne takie miejsce do posiedzenia i zastanowienia się i polecam Wam zająć miejsce przy oknie, bo całkowicie inne wrażenie to robi. Jak my przyszliśmy, była zamknięta jeszcze jedno piętro na górze i później je otworzyli. W sumie trochę szkoda, że nie przesiedliśmy się, bo tam były takie prywatne stoliki, po prostu dla 2 osób czy dla 4, w zależności czy byliście grupą i po prostu tam no inne doświadczenie jest, bo jak w środku siedzicie też fajnie, was to wszystko otacza, no wiadomo, te śmigła, wentylator, wszystko po prostu, tak jak Marcin wcześniej wspomniał, jest w tych karteczkach. Co do samej kawy, to taka średnia bym powiedziała, piliśmy o wiele lepszą gdzieś tam na mieście, ale za to ciasto, co to my wzięliśmy? Sernik. Sernik był bardzo dobry. A Moja kawa też była dobra. Twoja była taka mało kokosowa, bo Mari sobie wzięła kokosową, więc tam kokosa w ogóle nie było czuć. Ale sernik i ta moja kawa superancko. Jak nie widzieliście na żywe oczy tygrysa tak jak ja, to możecie zobaczyć kota, który wygląda właśnie jak tygrys. Zobaczcie, jaką ma sierść w łapie. Chodź, kotku, tygrysie, ale ma delikatną. A Mari znowu się bawi z pieskiem. I wracamy na godzinę do pokoju. Mari ma zajęcia. Dostałem 4. karteczkę dzisiaj. Treść jak przy ostatniej zostawię dla siebie, a wskazówka jest, że muszę iść do głównej drogi tam, skręcić w prawo i za 100 metrów będzie jakaś księgarnia, która coś skrywa. Idziemy. Jesteśmy na głównej, teraz musimy przejść 100 metrów, tak? To gdzieś tam, kawałek około, ja dalej. nie wiem, tak na oko. Na oko, dobra. Szukam księgarni, to raczej księgarnią nie jest. Po prawej stronie, czyli jestem po dobrej stronie, tylko muszę szukać księgarni. Wygląda na to, że znalazłem. Czy to są ukryte drzwi? Czy to... ukryte drzwi w księgarni na górę, ale numer. To tylko taka mała zmyłka dla mnie, że to księgarnia, a to okazało się, że taki klimatyczny bar. O, zaraz coś sobie zamówimy. Drineczki zamówione, Painkillers jest mój, nowość, a Mari znowu w klasyk idzie. Margarita. Widzę, że pan już robi. To raczej będzie mój, bo 2 rodzaje rumu. A tak było napisane, że u mnie będą 2 rodzaje rumu. Teraz to dopiero ten drink jest dla mnie. Nasze drinki już dopieszczone i coś mi się wydaje, że właśnie będziemy je pić. Jest i Mari Margarita, jest i mój drink. Jesteśmy już po drineczkach, teraz ja Marikę zabieram do restauracji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli zamówić, bo jest 9:30, a restauracja otwarta do 10. Mari, zabieram Cię do japońskiej restauracji na kolację. Mam nadzieję, że masz ochotę na ryż i sushi albo ramen. Najbardziej chyba na sushi. Trafiliśmy jeszcze na pociąg, który jedzie! Zamówienie złożone, zamawiało się przez telefon, też fajnie. Tu mamy tych rzeczy kilka, także mamy 2 zupy, mamy jeszcze jakieś sushi, także czekamy. Jest i nasz ramen, mun jest trochę inny. Marika znowu sobie wzięła z kimchi, czyli koreańska kapucha taka kiszona. Kojarzy mi się to z jedzeniem na Filipinach, ale od A razu, co tu? od razu Ci oddaję. Ekstra porcja mięcha. Ja Trochę to lubię. spróbuję Twojej zupki. Właśnie.
Jak ramen? Ramen lepszy pewnie od pho. Fajne. Zdecydowanie. Ramen był konkretny i ładnie podjedliśmy, ale jeszcze mamy taką rolkę sushi z łososiem i krewetką. Mari się zapchała, że pewnie przez chwilę nic nie powie, ale ja powiem, że tak, bardzo dobre. 4,9 ma ocenę ta restauracja, więc ja też bym zostawił tutaj 4,9 nawet z plusem. Rewelacja. Wychodzimy z restauracji, a tu jeszcze raz nam kolejka, ale w sumie sama lokomotywa jedzie. Ale jak będziecie właśnie w tej części Hanoi, to wpadnijcie na ten ramen, zaraz wam zmienię. Tak się nazywa. Przepyszny ramenik, kurczę. Mari mówi, że wraca jutro na śniadanie. Naprawdę, tak mi zasmakował, że mogłabym na śniadanie to spokojnie wrócić. Mieliśmy iść już do domu, ale zdecydowałam się, że dzisiaj to dzisiaj. Całego planu nie zrealizowaliśmy. 5. karteczka. 5. karteczka, zostały jeszcze dwie, które zrealizujemy jutro. Pokażę wam jeszcze, zostawię sobie treść kartki dla siebie, a Mari jeszcze taką mapę narysowała. Ja muszę po tej mapie trafić. To jest dziś po mapie, tutaj będzie gdzieś zaraz za rogiem, także będziemy sprawdzić, poszukać. Też mam wskazówkę, czego szukać. To nie powinno być trudno jak wcześniej. Myślałem, że to jest tam od razu za rogiem, ale jednak nie było. Spojrzałem bardziej na mapę, więc musimy iść tu, tam i dopiero w lewo. I to miejsce będzie gdzieś tam. To się okaże. No czytaj te wskazówki. Tu jest miejsce jak dojść, czyli jeszcze kawałek. Ciekawe, czy trafi. Rozgląda, to może. Choć ja już nie wiem, czy tego nie przeszliśmy. Sama muszę sprawdzić na mapie. Co? Nie mogę tego znaleźć po wskazówce. Wskazówka była solarium. Ale Tam gdzieś to powinno być moim zdaniem. była chyba ulica tam narysowana. No jest, że ulica tu narysowana. No i co dalej? No i że to jest gdzieś tutaj. No chyba jednak nie tam. Jednak się wracamy, zobaczymy. Drugie podejście robimy. Ale przyznaję, że sama nie zauważyłam tej miejscówki, którą napisałam, więc nie wiem, czy w ogóle ona istnieje, bo brałam je z Google po prostu. Zatrzymałeś się, coś ci to mówi? Coś? Solar. Solar czy solarium miało być? A, to taka podpowiedź! Okej, solar, rozumiem. Czyli solar. Jesteśmy pod hotelem i widzę, że pod nazwą solar jest napisane Skybar. Czyli prawdopodobnie idziemy do Skybaru, czyli baru, który znajduje się na dachu i pewnie stamtąd jest jakiś widok. Brawo! Okej. Piąteczka. No, trochę tu musiałem pokombinować. Ale mapa była dobrze zrobiona. Bardzo dobrze, tak. Ja nie policzyłem tej małej dróżki tutaj, tam gdzie w ogóle nic nie jeździ, a to było właśnie tutaj. Ja poszedłem kawałek dalej do tej normalnej drogi. Ale tak jak wspomniałam, sama minęłam to miejsce i nie spodziewałam się, że takie wejście do tego będzie. Zanim wejdziemy, to ja muszę dokończyć to, co mam ze sobą. Nie będę tam wchodził z tym, więc tak, przejdziemy się tą uliczkę właśnie, zobaczyć, którą ja pominąłem. A to co to? A to wszystko na takich grillach się robi, wszystko na ulicy. Powiem wam, że to wygląda jak jakiś taki hotel w centrum Paryża. Mari, teraz ty płacisz. Kolega drzwi otworzył, zamknął, wszystko pięknie wygląda. Ale bogato Fortepian, matko boska, aż mi się nogi trzęsą. Trzeba tak świętować rocznicę, a No nie dokładnie, że trzeba, tak. Ten Skybar nie jest jakoś wysoko, bo tylko na 11 piętrze. I jesteśmy już na 11 piętrze, ale widzę, że tutaj mało gości. Nie ma, bo to jest też restauracja, chyba że restauracja już jest zamknięta i został tylko Skybar gdzieś z widokiem. O, jest jakiś tam widok, już widzę. Na 11 przyjechaliśmy, ale to będzie 12 piętro, bo jeszcze musimy wejść po schodach. Ja już widzę te widoczki. No powiem wam, że też nie są najgorsze jak na 11 piętro. Fajnie widać miasto. Nie będziemy widzieć pewnie całego miasta, ale już coś tam jest. Zobaczcie, z jednej strony, tutaj z drugiej. No nie będzie widać tego jeziora na pewno, bo to jest takie spore jezioro. Z wyższych budynków na pewno to widać. Okej, ostatnie spojrzenie na ten widok, 3 minuty i wychodzimy z tego Skybaru. To nie na nasz portfel, kurczę, no nie spodziewaliśmy się. Znaczy, można było się domyślić, że takie ceny będą, Ale nie aż takie. Tak, Thank you. Tak. Jeszcze tutaj jest podatek, bo dzisiaj święta jakieś są, więc jakiś podatek, jeszcze 15% ekstra. Także... No i wychodzi ponad 43 zł za jednego drinka. Za 43 zł to wydaje mi się, że w Warszawie już dziś można napić się drinka, ale nie w Wietnamie, to bez przesady. Tak, no
odbijemy sobie inny sposób. Ja rozumiem, że święto mamy dzisiaj i że święto należy święcić. Świętować znaczy się, ale za 40 zł to wydaje mi się Sporo. Ale jeszcze tu zdjęcie sobie zróbmy na pamiątkę. Na pamiątkę, że byliśmy. Otwieramy już nasz garaż, który prowadzi nas do naszego hotelu. Tak, musimy przejść przez restaurację. Restauracja już zamknięta, ale mamy taki klucz do głównego wejścia. Bo jakby dobrze pozaglądał, to jeszcze jakieś jedzenie by można było sobie zrobić, bo widzę, że są tam półprodukty przygotowane. Marii, chcesz kanapkę? O ja już full, dziękuję. My już kończymy nasz dzień i odpalamy sobie Netflixa. Taki tasiemiec, kurczę, że dawno takiego tasiemca nie oglądaliśmy. Coś jak Dynastia, tylko takich współczesnych czasów. Także miłego dnia. Marii też pozdrawia, tu obok leży. Marii, pomachaj. Miłego dnia, dobrego wieczoru, w zależności jak oglądacie. Trzymajcie się i pamiętajcie, nie oglądajcie tego, bo jest tak powalony ten film, ale nas wciągnął. Dobra, cześć. Pa!